Zobaczcie, moi drodzy, kogo zaprosiłem na dzisiejszy Power Walk, nasz spacer. Natalię Partykę. Cześć Natalio, serwus. Cześć, dzień dobry, hej. Jak się masz? A dobrze, dziękuję. Fajnie. To twój pierwszy Power Walk, co? No tak, pierwszy, ale myślę, że nie ostatni. Jejku, mam nadzieję, że nie ostatni. To mi Zaraz się dołączę. podoba. Ach, jaki pazur sportowy tutaj z Natalii wyszedł i bardzo mi się to podoba. Pierwsze pytanie, i to nie ode mnie, a od Rafała, który jest patronem naszego Power Walka, bo poprosił mnie, żebym zapytał Ciebie, co robisz, co myślisz w momencie, kiedy masz decydujące podanie, tak to się nazywa w ping-pongu? Serwis. A wynik jest 10-10. Gracie do, można powiedzieć, to już prawie meczowa piłka, prawda? Tak, no jak jest 10-10, no to gra się do 2 punktów przewagi, czy może się skończyć 12-10 set, bądź tam 13-11. W każdym razie no jest to najbardziej kluczowy po prostu moment w meczu, no i też najtrudniejszy, bo sekundy dzielą mnie od zwycięstwa bądź od porażki i to jest taki moment, gdzie każdemu się trzęsie ręka, każdy się stresuje. Każdemu? Myślę, że każdemu. No, tylko pytanie, komu się trzęsie mnie i kto sobie jest w stanie lepiej z tymi nerwami poradzić. W każdym razie ja staram się zawsze wziąć 1-2 głębokie oddechy i mówię sobie, po prostu graj. Mówię, dobra Nata, po prostu graj. Jakby to jest... To generalnie o to chodzi po prostu w takim kluczowym momencie meczu, żeby po prostu grać, żeby po prostu dać tą piłkę na stół. Nic nowego się nie wymyśli, prawda? Dokładnie, nic nowego się nie wymyśli. Trzeba oczywiście sobie gdzieś tam w głowie przemyśleć to, w jaki sposób chcemy tą akcję rozegrać, żeby był jakikolwiek plan. Oczywiście ten plan może się zmienić, bo przeciwnik może odebrać na przykład mój serwis w taki sposób, którego się nie spodziewam. Więc warto mieć tam jakiś plan, a niekoniecznie iść na żywioł. No i grać, wszystko jakby w moich rękach, po prostu trzeba, no, że tak powiem, z jajami wziąć sprawy w swoje ręce i grać. Moi drodzy, Natalia Partyka, 7-krotna uczestniczka Igrzysk Paraolimpijskich, 4-krotna uczestniczka Igrzysk Olimpijskich. Wow, a do tego dzisiaj nawiążemy. 6 złotych medali Igrzysk Paraolimpijskich. Tak. Gdzie ty trzymasz te medale? Ojej, to jest pytanie, na które nie lubię odpowiadać, że potrzymam je tak naprawdę. No wiadomo, jak wiesz, każdy medal ma pudełeczko, tak. Które zawsze dostajemy, więc one wszystkie leżą sobie w tych pudełeczkach. No i mam je aktualnie gdzieś tam w szafie, w jednym pudełku, głęboko schowane. Chociaż to z Paryża jeszcze przez to, że no często jeszcze pokazywałam, zawsze ten moment po igrzyskach jest takim, gdzie te medale, zawsze się z tymi medalami jeździ, wszyscy chcą zobaczyć, więc jeszcze nie są w tych pudełkach, jeszcze nie są pod łóżkiem, czy tam gdzieś w szafie, jeszcze są na szafce, ale właśnie ostatnio myślałam, że to już chyba jest ten moment, gdzie mogę je odłożyć do pudełka i mogą spocząć razem z tymi pozostałymi, więc no nie mam żadnej gablotki, ani nic takiego, po prostu one sobie gdzieś tam leżą i czekają czasami na moment taki, żeby je wyciągnąć i komuś pokazać. Już sobie wyobrażam, jak Natalia trzyma je pod łóżkiem i śpi na złotych medalach paraolimpijskich. To jest dopiero. No, masz tyle tych medali, to ciebie można porównać jedynie z, nie wiem, z Michaelem Phelpsem. No, on ma trochę chyba więcej. No i dobrze, zasłużył. Ale on też miał, tak, zasłużył, ale też w pływaniu no, jest jakby tych medalowych szans troszeczkę więcej. W każdym razie, żeby nie było, ja do swojej ilości jakby nie mam żadnych zastrzeżeń. Cieszę się z każdego krążka, który mam. Każdy bardzo doceniam. Każdy jest bardzo ważny. Nie no, wielkie brawa. Mam nadzieję, że teraz, bo ja mam jedną rękę zajętą, ale wszyscy paru walkerzy, którzy idą i power walkerki, wielkie brawa dla Natalii, ok? Dziękujemy, super. Natalia, mam taki zwyczaj, że gości swoich na Power Walku pytam o nawyki, zdrowe nawyki, bo my bardzo dużo tutaj mówimy o zdrowiu na Power Walkach, bo idziemy po zdrowiu, ale też i wiemy, że najlepszą formą i sposobem budowania zdrowia są właśnie zdrowe nawyki. I związane ze snem, i z żywieniem, i z regeneracją, odpoczynkiem. O to też się dzisiaj zapytam. Natomiast chciałem Cię zapytać właśnie o 2 Twoje nawyki, którymi mogłabyś się z nami podzielić i może też zainspirować innych. Zacznijmy od nawyku takiego, który już masz u siebie zbudowany, taki, który Ci służy, daje Ci energię i myślisz, że to jest coś, co naprawdę jesteś super szczęśliwa, że to zbudowałaś. Ojej, no to tak na gorąco myślę, że takim nawykiem, no który no bez wątpienia jest to nawyk, jest to po prostu to, że no nie wychodzę z domu bez śniadania. Jakby zawsze jem śniadanie. Jest to
No dla mnie osobiście jest to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Lubię też mieć takie poranki dosyć spokojne. Lubię sobie wstać troszeczkę wcześniej, żeby mieć czas na to, żeby to śniadanie przygotować, żeby po prostu sobie spokojnie usiąść i cieszyć się. Nie śpieszyć się. Dokładnie, nie śpieszyć się, żeby właśnie zjeść je tak spokojnie. Do tego jakaś kawka, herbata. Po prostu to jest taki czas kilkunastu minut o poranku dla mnie. Jeszcze przed tym całym chaosem i różnymi aktywnościami w ciągu dnia, to takie ostatnie chwile często spokoju o poranku. A to dobre, bo faktycznie pewno rytm treningowy i ilość zajęć, które masz i różnych innych obowiązków, to wyobrażam sobie tylko, że ten poranek może Ci służyć. Super. Ja bardzo po prostu też lubię poranki. Myślę, że mają w sobie coś takiego fajnego. Tak. Także polecam wszystkim zdrowe śniadanie o poranku. Ja się podpisuję pod tym. No dobrze, to jest fajny, dobry, zdrowy nawyk. A powiedz mi, czy masz taki nawyk, którego jeszcze u siebie nie wypracowałaś, ale by Ci się przydał, na takiej wishliście, można by powiedzieć. No to wiadomo, że pewnie by się trochę ich znalazło. Jeśli, to może powiem tak, o jakie rzeczy bardziej bym chciała właśnie zadbać. No tak, czyli takie wypracowanie już takiego nawykiem. Chciałabym na pewno mocniej zadbać o taką higienę snu, żeby po prostu kłaść się troszeczkę wcześniej spać, żeby móc też wcześniej wypoczęta wstać i żeby jakby ciało i organizm mógł się po prostu w czasie tego snu zregenerować. To jest jedna rzecz. To jest bardzo potrzebne. Oczywiście w teorii wszyscy o tym wiemy, a z praktyką bywa różnie. My bardzo dużo na Power Rockach o tym mówimy. Jeżeli byś chciała jakiejś inspiracji, to dołączaj do nas. Na pewno. Mamy nawet wielu specjalistów od snu, którzy właśnie to mówią, ale przede wszystkim jesteśmy praktykami i dzielimy się swoją wiedzą i swoimi doświadczeniami, co idzie, co działa, co nie. A ile godzin potrzebujesz snu w ciągu nocy, żeby się zregenerować? No tak 8 jest optymalne, ale jeśli chodzi o 7 godzin snu też się czuję fajnie, ale no to też zależy, jak bardzo intensywny dzień jakby miałam, więc czasami po prostu tego czasu na regenerację potrzebuję więcej, czasami mniej, ale tak 7-8 godzin myślę, że to jest takie optymalne dla mnie. A jeśli chodzi na przykład o ten drugi nawyk, o to się podzielę, że jakiś czas temu, znaczy ogólnie myślę, że to tak od dwóch lat troszeczkę więcej czasu też poświęcam na taką pracę ze sobą, nad sobą, na takim zdrowszym podejściu po prostu do siebie i do tego, co robię na co dzień. Troszeczkę wkręciłam się w temat medytacji, takiego mindfulness, uważności i też taka codzienna praktyka, nawet krótka, to chciałabym, żeby to stała się takim moim nawykiem. Tak. Bo bardzo dobrze mi to robi, bardzo dobrze się czuję, fajnie, otwiera umysł, pozwala szerzej spojrzeć na niektóre rzeczy. I pomimo tego, że wiem, że mi to robi dobrze, że jakby lubię to robić i są z tego same plusy, no to jeszcze znajduję sobie jakieś wymówki do tego, żeby na tej poduszce do medytacji nie przysiąść. I to jest, to jest na mojej liście do zrobienia na pewno. Może właśnie nie masz jeszcze tego nawyku. Z pewnością Podobno nie mam. nawyk się buduje, bo trzeba się na tym skupić. To psycholożka Asia Flis, która prowadzi Power Walki w czwartki, bardzo dużo poświęcała właśnie uwagi na to, na czym polega zbudowanie przez nas takiego nawyku. I faktycznie to jest wysiłek. Przez te 20-30 pierwszych dni trzeba dosyć dużo się skupić. Ma się różne wzloty i upadki. Na początku jest ekscytacja, później musisz sobie dać radę. Polecam Ci, świetnie to wytłumaczyła. Sobie przesłucham. A myślę, że my jako sportowcy powinniśmy mieć troszeczkę może łatwiej, że jesteśmy przyzwyczajeni do takiej codziennej powtarzalności różnych rzeczy. Stawiania się na treningu, jakby robienia tego treningu. Systematyczności. Ale dokładnie. Zobacz, że to są jednak nawyki od małego. Przecież jak Ty zaczynałaś, w jakim klubie Ty zaczynałaś? W MRKS-ie Gdańsk, zaczynałam na Gdańskiej Zaspie, 7 lat miałam, więc dosyć szybko ten nawyk takiego systematycznego treningu zaczęłam sobie wyrabiać, to fakt. 7 lat miałaś, jak zaczęłaś swoją przygodę ze sportem, można powiedzieć od razu już w pewnym sensie wyczynowym, bo to był klub sportowy. Tak. A mając 11 lat, wystartowałaś w swoich pierwszych Igrzyskach Paraolimpijskich, zgadza się? Zgadza się, było tak, leciałam do Sydney, moi Sydney. drodzy. To były Tak. Sydney. Ja tam startowałem, to były moje drugie Igrzyska. Ile miałem? 25 lat. A Ty miałaś 11 lat. Byłam małą dziewczynką, małym dzieciakiem, który poleciał na drugi koniec świata na 3 tygodnie. Tak, do pięknego Masz jakieś miejsca. zdjęcia stamtąd jeszcze? No
Mam, oczywiście, że mam. Ostatnio nawet znalazłam jakiś album u rodziców ze zdjęciami, no śmiesznie, jakieś z ceremonii otwarcia, kapelusik, garniturek. No naprawdę fajnie było wrócić do tego czasu i się pośmiać ze swoich stylizacji. Ale W każdym razie fajny czas. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ ty startowałaś na igrzyskach, Igrzyska Paraolimpijskich w Paryżu, które były w zeszłym roku? Tak, w zeszłym roku. 2024. Słuchajcie, Sydney 2000, a tutaj mamy 24. No słuchaj, 24 lata. Szmat czasu. Zleciało, nie wiadomo kiedy. A ile jeszcze po drodze? Masz 6 złotych medali, jeszcze raz to podkreślę, paraolimpijskich. Ile jeszcze startów w Mistrzostwach Świata, różnych innych turniejach, zawodach. Jak ty to robisz? Bo ty przecież jesteś cały czas czynną sportsmenką. No tak, oczywiście karierę jeszcze nie kończę, nie No skończyłam. właśnie, też niedawno nawet cię widziałem na treningu, na siłce. I jak ty to robisz, Natalia? To może nas wszystkich zaciekawić. Nie wiem, jak was takie pytanie, ja się nie mogę już doczekać, co ty powiesz. Jak ty przez tyle lat utrzymujesz się w takiej formie, w tak dobrej formie? Wiadomo, że no jest to wyzwanie, jest to taka, powiedziałabym, że po prostu ciężka, codzienna praca, którą wykonuję. Może jak byłam młodsza, tej pracy było jeszcze więcej, bo naprawdę bardzo, bardzo dużo trenowałam. Pierwsza przychodziłam na salę, zapalałam światło i ostatnia z tej sali wychodziłam, gasząc światło. I Zawsze tak było. Tak miałaś? Prawie zawsze byłam mocno zmotywowana, zawsze chciałam grać, chciałam być dobrą zawodniczką i też można powiedzieć, że się trochę rzuciłam na coś szalonego, będąc osobą z niepełnosprawnością, jakby chciałam grać jak równy z równym ze sportowcami pełnosprawnymi, więc jakby czułam, że zawsze muszę dawać z siebie troszeczkę więcej, żeby podgonić i żeby się udało, żebym mogła te moje śmiałe cele zrealizować. Zawsze lubiłam grać. No miałam dużo właśnie takich sportowych marzeń, celów, więc ta motywacja była. Byłam nauczona takiej ciężkiej pracy. Po prostu trening to była świętość, czy się chciało, Codzienny czy się nie trening? chciało. Codzienny trening, często 2-3 razy dziennie. Z czasem nauczyłam się też odpoczywać i rozumiałam, jak ważna jest właśnie w tym wszystkim regeneracja, ale po prostu też napędzały mnie chyba sukcesy, a porażki motywowały do tego, żeby je przekuwać w sukces, żeby się uczyć i żeby dalej robić swoje. No i tak jakoś te lata leciały. Jedne igrzyska, drugie igrzyska, dokładnie Mistrzostwa Europy, świata po drodze, lepsze, gorsze chwile, ale chyba wszystko robione z przyjemnością. I to myślę, że to też spowodowało, że przez tyle lat byłam w stanie to wszystko wytrwać i że dalej jestem w sporcie. Chociaż nie ukrywam, że dzisiaj już mam tych lat na liczniku trochę więcej, też jest tych medali sporo i czasami trudniej mi znaleźć motywację właśnie do takiego ciężkiego treningu, bo też zaczęłam zauważać i bardzo lubię i doceniam i chłonę jakby takie rzeczy pozasportowe, bo w takim reżimie treningowym nie zawsze był na to czas, bo po prostu była tylko sala, trening, wyjazdy, a się okazuje, że to życie naprawdę pozasportowe jest równie piękne i ciekawe i fascynujące i też jakaś część mnie chce je bardzo mocno poznać. I to czasami powoduje, że trudniej tą motywację do treningu znaleźć, trzeba gdzieś tam głębiej w sobie jej szukać. Czy ja słyszę taką moment przemiany w twoim życiu? No chyba można to tak nazwać. Myślę, że tak, że to już trwa od jakiegoś czasu. Trochę chyba przyszło z wiekiem, trochę też to przyszło dzięki ludziom, których spotkałam na swojej drodze, którzy wnieśli swój punkt widzenia na pewne rzeczy, z którym i często po prostu z takim punktem widzenia nie miałam wcześniej styczności, więc to mi pozwoliło zauważyć, docenić też inne rzeczy. Już staram się po prostu patrzeć też na siebie, no właśnie nie tylko jako na sportowca, ale też jako na talię człowieka, czy pamiętać o tym i myśleć w ten sposób, że nie tylko tenis słowy mnie definiuje, że te medale mnie nie definiują, że sport sportem, ale też jestem ja jako niesportowiec i myślę, że to jest ważne, tego się uczę po prostu. Świetnie, że się tego uczysz, że to odkrywasz. Ja też to już mam za sobą. Ja też zauważyłem, że jest świat pozasportowy. Chociaż ja przez jakiś czas starałem się go miksować i doświadczać, co niestety nie zawsze przekładało się na wynik sportowy, ale nie żałuję tego, bo dzięki temu zyskałem inne umiejętności, innych ludzi poznałem, inne miejsca odwiedziłem. Natomiast to od razu Ci powiem, nie miej, jeżeli miałabyś jakieś wyrzuty sumienia, nie miej. Oczywiście, że miałam. Dobre, to nie miej, Okay. bo właśnie życie jest bardzo ciekawe, jeżeli będzie Ciebie
kierować tobą ciekawość, to uważam, że to jest w ogóle coś fantastycznego. Ale wracając do mojego pytania, na które ci zadałem, jak ty to robisz, że przez tyle lat jesteś w tak dobrej formie i nadal jesteś w tak świetnej formie, to ja taką z tych wszystkich słów, które wypowiedziałaś, mam jeden obraz. Nie wiem, czy wy również. To jestem ciekawa. To jest to, że codziennie dbałaś o swoją formę. O tak, Że to nie bez było wątpienia. takie zryw i wiesz, jeden rok mocnego przyciśnięcia przed najważniejszymi zawodami, a resztę to tak co drugi, co piąty dzień. Nie, popatrzcie, jak ważna jest systematyczność. Podpisujesz się pod tym? O, oczywiście, jak najbardziej. Jakby to jest proces i to są codzienne właśnie treningi przez cały czas, przez te lata. I ja zawsze mówię, że w sporcie, w tenisie stołowym jakbyś, nie oszukasz. Jakby jak nie zrobisz swojej pracy na sali Tak. codziennej, no to prędzej czy później to wyjdzie. Raz się gdzieś tam można ślizgnąć, drugi raz się można ślizgnąć, ale w perspektywie czasu, dalszej perspektywie, Tak. no to jakby tego nie oszukasz, więc chcąc być dobrym sportowcem na wysokim poziomie przez dłuższy czas, no ta systematyczność jest niezbędna. Tak. No i to jest jeden z elementów dbania o siebie, ale też i klucz do sukcesu. Natalia, jesteś jedną z nielicznych sportsmenek, zawodniczek, która brała udział zarówno w Igrzyskach Olimpijskich, jak i w Igrzyskach Paraolimpijskich. Tak. Jaka jest różnica czasu pomiędzy jednym a drugim są wydarzeniem? jakieś 3 tygodnie, Okej. tak igrzyska się kończą, są tam pewne zmiany, przygotowywana jest wioska na Igrzyska Paraolimpijskie i wtedy zjeżdżają się kolejni sportowcy. Tak, co mnie bardzo ciekawi, to jest różnica. Jaka jest różnica pomiędzy Igrzyskami Olimpijskimi a Igrzyskami Paraolimpijskimi? No, nie ma ich aż tak wielu, jakieś tam są. No, nie ma kółek olimpijskich, tak na Igrzyskach Olimpijskich wiadomo są kółka olimpijskie, jest to znaczek obecny wszędzie można te kółka dostrzec. Jak są Igrzyska Paraolimpijskie, mamy swój znaczek, są takie 3 łezki można powiedzieć, więc to jest taka duża zmiana. Na Paralimpiadzie też jest troszeczkę mniej sportowców, więc nie potrzebujemy aż takiej całej ogromnej wioski, więc korzystamy. Oni ograniczają ją, Troszeczkę wyłączają tak, część część po prostu budynków jest już wyłączona Okej. i coś tam się po prostu dzieje, a my mamy mniejszą część wioski, a wszystko jest tak to samo, stołówka, siłownia, te rzeczy jakieś dookoła, wszystko jest to samo, no ale właśnie taką największą różnicą jest to, że zjeżdżają się sportowcy, ale zjeżdżają się sportowcy z różnymi niepełnosprawnościami, więc tutaj ktoś idzie bez rąk, ktoś bez nóg, ktoś na wózku, więc... Niewidomi sportowcy także tak, startują. są również sportowcy niewidomi i też właśnie niezwykle ciekawe jest to, pomimo tego, że ja właśnie już na takich Igrzyskach Paraolimpijskich byłam 7 razy, no to za każdym razem jakby obserwuję, bardzo lubię sobie czasami usiąść gdzieś na stołówce i popatrzeć, jak właśnie ludzie z różnymi niepełnosprawnościami sobie radzą na co dzień, bo oczywiście to, że są na Igrzyskach, no to znaczy, że uprawiają swój sport na bardzo wysokim poziomie, ale no to też znaczy, że na co dzień muszą sobie super radzić ze swoimi ograniczeniami, które mają w ciele. No i lubię się przyglądać, też z tego bardzo dużo czerpię i to jest taka, pozwala tak troszeczkę inaczej spojrzeć na to, co się ma, na to, z czym ja się mierzę. Czasami Olbrzymiamy nasze problemy, tak. kiedy one są niczym w porównaniu do tego, co mają inni, jakie Dokładnie mają wyzwania. tak. I okazuje się, że Tak. ja nigdy raczej nie narzekałam na swój los, ale okazuje się, że tak, no teoretycznie mogę mieć jakieś ograniczenia, nie mając prawego przedramienia, ale gdzieś tam na stołówce widzę gościa, który no nie ma na przykład 2 rąk i sobie super radzi, tak, z jedzeniem posiłku i jak ja mogę narzekać, jak on tam po prostu jest w troszeczkę gorszej sytuacji, tak? Są osoby no często z różnymi historiami, takimi bardzo inspirującymi, ciężkimi, poruszającymi i naprawdę fajnie być w tym, chłonąć to od tych ludzi i to daje takiego kopa i właśnie potrafi się chyba docenić to, co się ma na co dzień bardziej, tak mi się wydaje. Fajnie, podoba mi się. Transport chyba jest trochę inaczej też wygląda No tak. na Igrzyskach tak, Paraolimpijskich, prawda? No w związku z tym, że jest właśnie dużo osób poruszających się na wózkach, no to transport rzeczywiście no po prostu musi być dostosowany. Muszą być autobusy, które są w stanie jakby wózkowiczów pomieścić, więc często na salę jesteśmy wywożeni autobusami takimi miejskimi, no bo zawsze w nich jest gdzieś tam przestrzeń, żeby te wózki się zmieściły.
zawsze też no, jakby zapakowanie tego autobusu trwa troszeczkę dłużej. Tak. No dla mnie to jest normalne, bo ja jestem do tego przyzwyczajona. Myślę, że jak ty byś nagle się pojawił w wiosce paralimpijskiej, to pewnie byś dostrzegł jakby troszeczkę więcej różnic i na inne rzeczy byś też zwracał uwagę. Czasami bywa tak, że no niektóre miasta, niektóre igrzyska są, no wiadomo, lepiej, gorzej zorganizowane i ten transport różnie funkcjonuje. No w Paryżu czasami bywało tak, że to się nie wszyscy zmieścili, nie każdy autobus przyjechał na czas, więc trzeba było być chyba troszeczkę elastycznym i też mieć zawsze duży zapas czasu, planując wyjazd na salę. Tak. Na mojej liście gradacji organizatorów Igrzysk Olimpijskich na samym dole są Grecy. Okay. To były Igrzyska w 2004 roku, gdzie oni jeszcze w dniu otwarcia Igrzysk malowali, pamiętam, białą farbą stadion. No, ale zdążyli. Widziałem to, no tak, ale to była taka prowizorka. No i tam oczywiście transport leżał. Natomiast najlepiej zorganizowani byli, uwaga, Chińczycy. No tak, Pekin. Pamiętasz wiadomo, Pekin? Pamiętam Pekin, no mój debiut na Igrzyskach Olimpijskich, więc jasne, że pamiętam. No ja też muszę powiedzieć, że chyba moje właśnie takie najfajniejsze igrzyska. No, oni tak byli świetnie zorganizowani. Pamiętam, byliśmy na regatach przedolimpijskich, czyli dokładnie rok, taka próba, test na akwenie olimpijskim i oni już wtedy byli gotowi, słuchajcie, na organizacji samych igrzysk. Można ich stawiać za wzór, co? No tak, naprawdę to jest coś, w czym są naprawdę dobrzy. Mi się też Londyn jakby podobał. Myślę, że tam akurat chyba nie mam żadnych zastrzeżeń. No w Rio już troszeczkę inaczej było, ale tak, jeśli na przykład chodzi o Chiny, no to wiadomo, kolebka tenisa stołowego, zawsze pełne trybuny na jednych i na drugich igrzyskach, ale też pamiętam, że Londyn to były takie igrzyska, jeśli chodzi o paralimpijskie, gdzie no, to było coś niesamowitego, bo po prostu trybuny od pierwszego do ostatniego dnia były pełne i tam całe społeczeństwo, wszyscy ludzie, którzy tam byli, oni tam nie byli z przypadku, oni tam byli, bo po prostu chcieli kibicować wszystkim sportowcom. I kochają sport. Kochają sport dokładnie i mówili, że jakby sport jest jeden, że igrzyska trwają dalej, nie rozdzielali na igrzyska olimpijskie i paralimpijskie, po prostu cieszyli się wielkim jednym sportowym świętem i to było coś wspaniałego i marzy mi się, żeby tak było właściwie za każdym razem. No dobrze, niech dają wzór. To jest fajne, że to mówisz o tym, bo daje nam to też do myślenia. Czy medale olimpijskie i paraolimpijskie wyglądają tak samo? Nie. Ostatnio oglądałam medal olimpijski z Paryża. Tak. No i wygląda troszeczkę inaczej. Oczywiście no, znaczek, tak? Nie my mamy swój znaczek paralimpijski, wy macie kółka olimpijskie na swoich medalach, ale zawsze jest tam jakaś troszeczkę inna grafika. I też co ciekawe, na naszych medalach paralimpijskich zawsze jest napisane, no nie wiem co, ale podejrzewam, że to jakiego jest koloru alfabetem Braille'a. Zawsze na tej drugiej stronie jest coś tam napisane Braille'em, także no to jest chyba coś takiego, co mocno też wyróżnia te medale paralimpijskie. Tak. W Paryżu zdobyłaś srebro w grze indywidualnej i brąz w grze podwójnej. Tak. Gratulacje, fantastycznie. Czy tam na tych swoich medalach jest także część wieży Eiffla? Jest, w tym takim pudełku, które otrzymaliśmy do tego medalu, rzeczywiście jest tam jakaś kartka, że jakaś tam część, już nawet nie wiem jaka, raz to przeczytałam, nie pamiętam, jest, z tego, z wieży Eiffla, także czy to jest prawda? No chyba tak. No tak, oni podobno tam wycięli element i później go tam poszatkowali i porozdzielali na te wszystkie medale. Część wieży Eiffla mam u siebie w domu. Fajnie, no to jest w ogóle coś cudownego. Uważam, że to są takie smaczki, tak jak medale z Tokio były zrobione z odzyskanych podzespołów elektroniki wyprodukowanej w Japonii. Dokładnie tak. Więc to są takie smaczki, jak ja to mówię, które jak słyszycie też w formie fajnych historii można opowiedzieć. Co dalej przed Tobą? Dobre pytanie. Sama bym chciała wiedzieć. Mam nadzieję, że równie wspaniałe i ekscytujące rzeczy, ale żeby tutaj nie było jakichś niedopowiedzeń. Ja jeszcze kariery nie kończę. Oczywiście jeszcze gram. Czy będę na kolejnych igrzyskach w Los Angeles, to nie wiem, żadnych deklaracji nie składam. Jeśli gra mi będzie dalej sprawiała radość i tej motywacji mi nie zabraknie, no to myślę, że powalczę jeszcze o kolejne krążki na igrzyskach w Los Angeles, ale no to jeszcze jest trochę czasu, więc zobaczymy. W każdym razie, jak już skończę, a jest to na pewno bliżej niż dalej,
no to myślę, że coś w sporcie. Nie wiem sama dokładnie, coś w ruchu może paralimpijskim, żeby wypromować sport paralimpijski u nas w kraju i może nie tylko. Może coś, żeby rozwinąć tenis stołowy. Nie wiem, naprawdę nie Jest wiem. dużo opcji. Są jakieś opcje. Tak. Nie ukrywam, że im to się zbliża, a no zbliża się, tym trochę więcej strachu we mnie. Jakby kiedyś sobie myślałam, że skończę karierę, to przecież będzie łatwizna, na pewno sobie płynnie przejdę do czegoś, nie wiadomo czego. Ale okazuje się, tak jak do tego czasu się zbliżam, że jest to chyba trudny czas. Nie wiem, czy to właściwie tak ludzie potwierdzą, co się z tym mierzyli, czy nie. I gdzie jest dużo takich znaków zapytania, dużo niewiadomych, a do tej pory w moim życiu raczej takich niewiadomych nie było, bo wszystko było uporządkowane, zaplanowane. Tak. A teraz wychodzi na to, że to życie też, to pozasportowe może się mocno, mocno zmienić. Jednak jest we mnie trochę strachu, trochę ekscytacji, trochę też niepewności, ale na pewno coś w sporcie. Mogę Ci coś podpowiedzieć? Oczywiście. Zamień strach w ciekawość. Okay. Powiem Ci, że to jest dla mnie słowo klucz, które zmienia wszystko. Ciekawość. Ciekawość świata, ciekawość ludzi, ciekawość tego, co Cię spotka, co masz przed sobą i co się wydarzy. A biorąc pod uwagę, po pierwsze, nie wiem, czy macie taką samą obserwację, jak Natalia jest pozytywnym człowiekiem, jaką masz aurę wokół siebie i Ty przyciągasz dobrą energię, zresztą ją dajesz, więc też to tak działa. To jest jedna rzecz, no ale oczywiście nie bazuj na tym, bo to trzeba oczywiście zakasać rękawy i porobić, ale Tak jest. jeżeli jesteś przyzwyczajona do systematycznej pracy, do tego, żeby mieć, wiesz, cel, bo jesteś goal-oriented person, jak to mówią Tak. anglojęzyczni Polacy, czyli sfokusowana na cel, jak sobie go wyznaczysz, plan i tak dalej, że takie dobre rzeczy mogą dziać. No mam nadzieję. Ale tylko bądź ciekawa, co to będzie. A nie strach w bardzo łatwy sposób można przełożyć w ciekawość. Okej, A no to właśnie, jest- kwestia podejścia, prawda? Tak, Chyba. tak. Ja to kiedyś zrobiłem, nie było łatwo, ale to nie znaczy, że nie było pięknie. No Bo właśnie. jak nawet jest Jakby nie ciężka musi droga. być łatwo, prawda? Nie, No nie. właśnie, to jest chyba nawet jak jest łatwo, to czasami jest nudno, za nudno. Tak. Mój kolega mówi, nie narzekamy, że jest ciężko, skoro zmierzamy na szczyt. Dokładnie. No, więc tego Ma Ci to życzę. sens. Natalia, bardzo Ci dziękuję. Przemiły Dziękuję spacer. bardzo. Mam nadzieję, że Wam się też podobało. Fajna dziewczyna, co? Kurde, ale czad. Dzisiaj tyle fajnych rzeczy. No i te igrzyska, które nas też połączyły. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję, żeby Ci kibicować. Jak nawet nie na igrzyskach paralimpijskich, nadzieję. to jeszcze wielu innych Gdzieś rzeczy. na pewno. No dokładnie. Dzięki. Wam Dzięki również wielkie. dziękujemy. Pozdrawiamy. Pamiętajcie, że chodzimy sobie codziennie. A propos tej systematyczności. Tak jest. Codzienne. My akurat nie Dobre biegamy, nawyki. tylko chodzimy. Codzienne dobre nawyki, Tak. spacer bez wątpienia do nich Dokładnie. należy. Takie, ile my tutaj? 20? 7 minut. Ja Cię kręcę, 27 Ładny wynik. minut. Co nie? Super. To myślę, że ponad prawie 3000 kroków zrobiliśmy. Pozdrawiamy Was serdecznie. Trzymajcie Hej. się. Pa. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa. Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym PowerWalk jest platforma MultiLife od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był PowerWalk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.